Witajcie kochani! Dzisiejszy odcinek jest dla wszystkich, bo to jest odcinek Storytime, w którym opowiem wam jedną z bardziej szalonych przygód. A raczej tę historię opowiem wam Ninka sprzed roku, bo wtedy od razu tego dnia nagrałam, że tak powiem, sprawozdanie. I niektórzy już z was słyszeli o tym i widzieli. Ale stwierdziłam, że ta historia musi ujrzeć światło dzienne, tak się mówi? No musi iść w świat, bo to typowa Nini Be Like, to po prostu tylko się mogło mi przydarzyć. Także 24-letnia Ninka zaraz wam to opowie, a ja jeszcze parę słów wstępu. Niektórzy z was wiedzą, niektórzy nie wiedzą, że od 12 lat jakoś co roku w wakacje jadę z moim tatusiem i z moją przyjaciółką na wyprawy rowerowe. I to trwa 2 tygodnie, że śpimy na kempingach i każdego dnia jedziemy w nowe miejsce. No i ta historia właśnie miała miejsce podczas jednej z takich wypraw. Ninka, opowiadaj. Tak, zacznę od tego, że mojemu tacie się zepsuł dzisiaj rower, a chciałyśmy już wrócić w czwartek. I mówimy, no nie możemy w piątek wracać. To co? No to tata zostanie, bo jutro części mu przyniosą tam do roweru. No to my same pojedziemy. To mamy też GPS-a. Mówimy, dobra, choć przygoda, mówimy, nie? No i jedziemy, tak 30 km, nie tak szybciutko, 20 km na godzinę poszło. Super. Jak tak dalej pójdzie, to dojedziemy na 17. Się cieszymy. No i nagle wchodzimy bardziej taką leśną ścieżkę, co się zdarza się tam też często, nawet z tatą. No i trochę Iza już mi podpowiadaj, bo... No i nagle była tabliczka, że zakaz wejścia, że to poligon, że... Nie, to nie było aż tak. W sensie, no było tak, że jest tam niedaleko tak, no. wypały. No i ja mówię, Nina, ja się boję, że jakiś nie wypał i że umrę, jedźmy jakoś prosto. No. A Nina mówi, a co tam? Ja mówię, nie, bo jest, no bo cicho, chyba nikt nie strzela i jeszcze, że jak patrzyłam na drogę inną, no to no jakby nie było opcji, że to się ona bardzo oddalała, nie, całkiem szła w bok. Mówimy, no nie ma innej opcji, musimy iść tam. No idziemy tam, nie wiem, tam jechałyśmy tam powiedzmy z 20 minut, czy coś takiego i było jeszcze tak krzywo, ale spoko, ale potem tak strasznie piaszczyście było. Mówię, dobra, prowadzimy ten rower. To tak po straszną taką górkę szło, ale dobra, my idziemy, już taki... Kilka górek pod rząd. Ale tak było kilka górek pod rząd, one się nie kończyły. I patrzyłyśmy jeszcze na mapę, tam przybliżałyśmy, mówi, o, kończy się las chyba, nie? No i skończył się las i była tylko taka pustynia wielka. I nagle jakieś czołgi. Tarcze. Nie wypało właśnie. No i jakieś domki, które potem okazały się z tektury. No i jednak idzie, my już chyba godzina, bo nie, półtorej i mówię, Iza, jedzie jakiś samochód, nie wiem. I dobra, idzie na nas, nie wiem, tak, Jezus. I jadą mundurowi, nie, po niemiecku, guten Tag, a my, guten Tag. I oni, no nie wiem, co tam, coś tam po niemiecku, a my coś tam, że we are lost, znaczy Iza mówię, bo ja po prostu nie mogę na nich patrzeć. Że zabłądziliśmy, że GPS tak pokazywał, tak. I my za GPS-em. No i... No to pan powiedział, że nas wyprowadzi stąd. Tak, że mówi, że mamy iść jeszcze tam, prosto tam do jakiejś tam wieży i że oni, bo ja zrozumiałam, że będą nas śledzić, w sensie, żeby jechali za nami, ale my tak ciężko z tymi, wiecie, torbami, z rowerami po tym piachu, to było strasznie ciężkie. I oni tak zmęczone byłyśmy. No już po półtorej godziny takiej drogi prowadzenia. No i oni wtedy mówią, dobra, to zrobimy tak, my weźmiemy wam rzeczy i jeden rower, a wy ten jeden rower tam poprowadzicie. I dobra, i rower wzięli tak, że mieli ręce za szybą i ten rower jechał obok tego pojazdu. I tam po czasie potem wrócili po nas i mówię, dobra, ten wam też weźmiemy i siadajcie z nami, nie? Że wzięłam Izę na kolana, oni rower w rękę i pojechaliśmy dalej. No. Opowiadaj dalej. No i potem była ta wieża, to stwierdzili, że jeszcze 5 km do normalnej drogi, więc my normalnie z nimi wsiądziemy.
a rowery potem. Tak, że nas drogę. wysadzą na tej drodze już jezdnej i potem przyniosą nam rowery. No i jechaliśmy z nimi samymi już normalnie, już nie na kolanach, tylko z 2 panami, które mówili tylko po niemiecku. No i mówili ogólnie, że mamy szczęście, że tu bardzo łatwo zabłądzić, że mogliśmy Aha, właśnie, nawet bo jeszcze pytali tydzień nas, błądzić. czy mamy picie, czy mamy jedzenie, czy tam no. Więc bardzo mieli panowie, No. bo nawet jak ja płakałam i śmiałam się jednocześnie, to pan żołnierz niemiecki dał mi Chusteczkę chusteczkę. mi też dał. I mnie potem I też. znowu spytał, czy mamy jedzenie, czy wiemy, gdzie jechać teraz. I że mamy czytać tabliczki. I nie ufać uważać. GPS jeszcze było. Czy o czymś zapomniałyśmy? A, zgubiłam dowód, więc może ta historia będzie miała dalszy ciąg. Także już jesteśmy w domku, dojechałyśmy Pierwszy dzień bez taty. O 2 rzeczach zapomniałam, pamiętam wtedy dopowiedzieć. To jedna z tych rzeczy, że w ogóle oni nas nagrywali w pewnym momencie. Jak właśnie jechaliśmy tym pojazdem z nimi i te rowery były, ten rower był za oknem, to widziałam jak jakiś z tych żołnierzy to nagrywał. Świetnie, gdzie to pójdzie? I druga rzecz, że na końcu ja mówię do nich, no przynajmniej będziecie mieli o czym opowiadać. A oni mówią, no wy też. Także ja też opowiadam i dzielę się tą historią i czytajcie znaki. Czytajcie, no. W sensie, wiecie, teraz jak to opowiadam, to śmiesznie, nie? Ale wtedy... No, także czytajcie znaki. I nie ufajcie GPS-owi, tak wiecie, na 100%. No.